Krościckie sztemple z rozmaitych stuleci. Cały temat pierwszych sztemplów może być też interesujący dla widza średnio zainteresowanego historią. Spytał ich kierownika projektu tego portalu i autorka tej pracy dezertacyjnej, panią dr Aleksandrę Starczewską-Wojnar. Dla przeciętnego widza jest przede wszystkim dlatego ciekawy, ponieważ wszyscy go rozumiemy. Pieczęcie gminne to taki temat, w którym każdy z nas może poczuć się ekspertem, a już zwłaszcza wtedy, kiedy zna historię swojej miejscowości i może domniemywać, dlaczego taki, a nie inny znak się na tej pieczęci znalazł. A jakie to były znaki? To były przede wszystkim znaki bardzo proste. Takie, które były w prosty sposób identyfikowalne dla przeciętnego chłopa, zagrodnika, wycóżnika na wsi. Więc mamy łopaty, mamy siekiery, mamy drzewa, mamy kościoły. Mnóstwo takich prostych znaków namierzalnych, łatwo identyfikowalnych przez zwykłych, prostych ludzi. A dlaczego oni musieli je identyfikować? Ponieważ nie potrafili czytać, nie potrafili pisać, więc żeby mogli rozpoznać pieczęć swojej własnej gminy, to musiało się znaleźć na niej coś łatwego i innego niż w sąsiedniej wsi. Tak, żeby prosty chłop wiedział, że dokument, który otrzymał z pieczęcią, to jest dokument z pieczęcią jego własnej gminy. Kiedy pojawiła się pierwsza pieczęć w Chruścicach? Pierwszą pieczęć, którą my znaleźliśmy w Chruścicach, to jest pieczęć z 1817 roku, na której mamy lemierz pługa i dwa koła. Dwa koła, prawdopodobnie symbolizujące młyn działający, bo to właśnie młyny symbolizowane są za pomocą kół. Później mamy 1833 rok. To jest taki wyjątkowy wykaz, który jest przygotowany tylko i wyłącznie dla powiatu opolskiego, gdzie landrat, starosta opolski, zażyczył sobie, by wszystkie wsie odcisnęły swoją pieczęć u niego w takim specjalnym wykazie. I tam znajdujemy kolejną pieczęć z Chruścic i na niej już nie mamy dwóch kół, ale mamy 4 koła i ten sam lemierz pługa. I zupełnie zagadkowa sytuacja, ponieważ chwilę później pojawia nam się pieczęć, na której już widzimy wizerunek kościoła. I to nie jest zwykła sytuacja dla wszystkich pieczęci gminnych, ponieważ zazwyczaj ten wizerunek napieczętny jest cały czas przenoszony z jednego stempla na kolejny, wytwarzany na wsiach. Rzadko się zdarza, że gminy zmieniają swoją pieczęć, a tutaj pojawia się kościół zamiast tego lemierza pługa i 4 kół czy 2 kół. Prawdopodobnie dlatego, że na początku XIX wieku mamy nowy kościół w Chruścicach, nowy, murowany, z którego prawdopodobnie parafianie byli bardzo dumni i chcieli przenieść właśnie na nowo wytwarzany stempel wizerunek swojego gminnego kościoła. A później, koniec XIX wieku, pojawiają się już pierwsze pieczęcie, którymi pieczętują urzędnicy wiejscy już w nowo powołanych gminach, działających na nowych zasadach związanych z wprowadzonym prawem w państwie niemieckim. I tam już się na przykład pokazuje nam pieczęć, którą sygnuje Gemeindevorsteher, przewodniczący Rady Gminy. I tak już będzie w zasadzie 1945 roku, tylko musimy pamiętać o tym, że w latach II wojny światowej na pieczęciach pojawiają się również znaki swastyki, w momencie, kiedy wszystkie pieczęcie gminne w całej rejencji opolskiej są już unifikowane według jednego słusznego wzoru. W 1874 roku w 4. kwartale, w październiku, rozpoczynają swoje urzędowanie Urzędy Stanu Cywilnego. Taki powstaje w Chruścicach Urząd Stanu Cywilnego. Na pieczęci pojawia się godło państwowe, bo to urząd państwowy i rozpoczyna się w państwie niemieckim rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, wszystkich wyznań w jednym Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak jak i dzisiaj, po prostu w świeckim Urzędzie Stanu Cywilnego rejestrujemy zgony, a do tego czasu, do roku 1874, każde wyznanie miało własną rejestrację, czyli ewangelicy się rejestrowali w swojej parafii ewangelickiej, katolicy się rejestrowali w katolickiej i również w tych wytwarzanych w swoich parafiach dokumentach pojawiały się właśnie pieczęcie z kościołów. I te pieczęcie, które z Chruścic znamy, to jest pieczęć najpierw kościoła filialnego, bo na pieczęci pojawia się informacja, że jest to kościół filialny, a później już kościoła parafialnego od 1880
1904 roku kościół parafialny. I na wizerunku tych pojawia się święta Jadwiga, patronka kościoła, a pieczęć możemy rozpoznać, z którego ona jest okresu, właśnie po tym, czy w otoku pieczęci pojawi się napis, że jest to kościół filialny, czy że jest to już kościół parafialny.